Dzień dobry, ziomeczki, ziomale, witam 18 czerwca, jest przed 8 rano, kierujemy się na przystanek autobusowy i jedziemy do miejscowości Simmern, później przesiadka i jedziemy dalej do miejscowości, w której byliśmy wczoraj, w której nie było noclegu, czyli do Rheinbüllen i zaczynamy dzisiejszy dzień, zaczynamy dzisiejszy odcinek. Miłego oglądania. Dojechaliśmy do Rheinbüllen i mój przewodnik tutaj z telefonem, z mapą pokazuje nam drogę gdzieś. Gdzie idziemy? Do kościoła? No niby tak. Idziemy do kościoła? Bo co? Potrzebujemy pieczątkę, nie? No. Tu jest wejście? Nie no, patrz. I co? Da się? Ale ja przejdę chyba tędy jednak. To jakieś ule są, żeby mnie nie podziobali. Jak to się mówi? I co? I chyba tędy. Czekaj, tu jest wyjście, o, widzisz. Musiałem pszczoły tutaj nakarmić, zadbać o wszystko. Czekaj, trzeba tutaj zamknąć tą bramę. Cholera! Jak było? O. Nie jest to takie łatwe. O, zamknięte elegancko. Gdzie jesteś? Zamknięte. To ja się przedzierałem gdzieś bokami. Ja ci nie wierzę, ja jeszcze sprawdzę sam. Inkwizycja. Przed nami jest ratusz i w ratuszu chyba nam dadzą jakąś tam pieczątkę, myślę, nie? Bo to jest kościół, a kościół pewnie będzie zamknięty tak jak i ten poprzedni, a w ratuszu pracują urzędnicy. Urzędnicy, nie ludzie, przepraszam cię, urzędnicy. I dadzą nam pieczątkę. Co gubisz? Jest pieczątka, proszę o udokumentowanie, że tu byliśmy. I pieczątka jest tutaj na takim sznurku, żeby nikt nie... Wiecie co, nie? Żeby nikt nie buchnął tego. No to jedziesz. Robisz próbę? Nie, no, na żywca jedzie z pieczątką. Pięknie wyszło. Kochanie, masz talent w tych pieczątkach. Mogę pracować na poczcie. Wiesz co, u mnie... Ja mam pomysł gdzie. Tu. A dobra, tu. No to wal tu na środku, no trudno. Bo to jest ostatni mój paszport i zapomniałem dzisiaj paszportu wziąć nowego. I trzeba było tą pieczątkę tutaj wstawić, ale jest pięknie, pasuje, idealnie, super, dziękuję. Nikt by lepiej tego nie zrobił, ale bym się wywalił. Dywan ktoś tutaj tak dał, w tym miejscu, o, jak się wchodzi. No, a kościół tak mniej więcej się prezentuje. Jak już jesteśmy, to można zobaczyć, nie? A tutaj są organki. Dobra, tyle tych kościołów po drodze oglądamy. Naprawdę jest ich bardzo dużo. To wystarczy, co? Jakie informacje mamy? Był nocleg. Wenn Sie eine Übernachtungsmöglichkeiten. Tu masz numery telefonu, pyk. Tak, ale dzwoniłem tutaj wczoraj i nie było, bo ksiądz gdzieś wyjechał. I dlatego ta pani podała ten numer, gdzie jesteśmy obecnie. Dziękuję. Trzeba słuchać ze zrozumieniem. Tak. No. Popadało, trochę zmokłem. Ogólnie ja idę inną drogą niż Natalia. Natalia gdzieś idzie przez lasy, a ja stwierdziłem, idę asfaltem, bo nie chcę, żeby buty mi zamokły. Ja mam buty, które nie mają membrany. No i jakaś godzinka poprzez trawy, no i mi zamokną buty, nie? A nie chcę, żeby tak było. To stwierdziliśmy, że robimy kolejny taki jeden z naszych wyścigów, że idziemy, umawiamy się w jednym miejscu i tym miejscem jest piekarnia. Tam się umówiliśmy właśnie, że idziemy na kawę i na jakąś bułkę. Coś takiego, trzeba taki drobny lunch jakiś wciągnąć, żeby była siła na dalszą drogę, ciepła kawa, bo po tym deszczu się trochę chłodno zrobiło. I co? I trzeba iść potem dalej.
A zostało stąd. Jesteśmy w miejscowości Simmern. No i myślę, że no takie 10, 12 może kilometrów zostało na dzisiaj. Coś takiego, nie? Docieram na umówione miejsce. Zostało 90 metrów. A gdzie jest Natalia? Pytanie. Czy Natalia będzie tam przede mną, czy nie? Widzę, jest tutaj już nazwa tej piekarni. Przejdę przez ulicę. No i oczywiście mam nadzieję, że wygrałem. Bo jak wygrałem, to Natalia stawia. Ale te auta, im dłużej one jadą, tym dłużej jestem trzymany w niepewności. Dobra. Idziemy po prostu na Wietnam. Trzeba przejść przez tą ulicę, a się nie pierdzielić. Dokładnie tak. To jest ta miejscówka. Jest tutaj. Czy jest w środku? Zaraz się dowiemy. Sam jestem mega ciekawy, czy lasem było szybciej, czy nie. Zobaczmy, zerknijmy do środka. Rozglądam się. Nie ma. Jestem pierwszy. Czyli wygrałem. Mam darmowy lunch. Dzwonimy do Natalii dowiedzieć się, gdzie jest. Halo, kochanie, gdzie jesteś? No właśnie zaraz będę na miejscu. Zaraz będziesz? No, To stawiasz lunch, bo ja jestem już na miejscu. no ja wiedziałam, że ty będziesz szybciej. Wygrałem dzisiaj znowu. Idzie, jest mój człowiek. Dosłownie takie, może nawet nie 10 minut. 10 minut już. Nawet nie. Mają tutaj do wyboru różnego rodzaju kanapki, sałatki, Pani się za ciebie chowa. pizzę nawet mają do wyboru. A takie coś to już w ogóle. Chyba bym takiego kanapsona sobie zapodał. I jedzie i pędzi pojazd pod górę. To jedzie taką prędkością, że zdążyłby się zatrzymać, zjeść coś, rozbić namiot, przespać, wstać, zjeść śniadanie i dalej by gościu jechał. Jak się uśmiechał jeszcze, skubaniutki. Ej, a za nim jedzie traktor. Będzie brał go. Dawaj, bierz go lewym pasem, nie zwalniaj. Nie, pod górkę, to nie mógł. Jestem już w centrum miasteczka Kirchberg, w którym nocujemy. I tak wygląda oto ratusz w tym miasteczku. Tutaj coś się szykuje, jakaś gruba impreza chyba, bo jest scena rozstawiona i coś tu się będzie działo. Tylko pytanie, kiedy? Zaraz tutaj jakaś tablica jest. Może dowiemy się zaraz, kiedy to będzie. Pytanie, czy są jakieś daty? Zobaczmy. 15 czerwca, 21 czerwca, 22. No to w sumie weekendowo. A nas na weekend już tutaj nie będzie. Wychodzimy jutro. No i jutro do przejścia 35 km. A tu co? Lokalny jakiś kościół, to może przejdziemy w sumie tędy i zobaczymy. Bo tu mnie też nie było. No tutaj mnie nie było. A może tu by się udało gdzieś pieczątkę zdobyć? Mamy pieczątkę w sumie u siebie, w miejscu, w którym nocujemy. No ale pieczątka z lokalnego kościoła to jest coś. Dobra, zobaczmy, czy w ogóle drzwi tu są otwarte. Kobieta za kierownicą, uwaga! Co, tu jest główne wejście? Chyba jo. Zaraz zobaczymy. No, chwila prawdy. Tu jest otwarte. I co? Można? Można. Ale chyba... Zaraz, co to jest? Nie.
Tu żadnej pieczątki nie będzie. To przynajmniej obejrzycie sobie, jak wygląda kościół w miejscowości Kilchberg. W porównaniu do tych kościołów, które oglądałem, trochę taki ciemnawy w środku. No. Ale organki fajne. To trzeba im przyznać, organki mają fajne. I tu już chyba nigdzie się nie da wejść. Co tam za krypta jest? Ja się pytam. Co to za pomieszczenie? Zaraz może tu jakaś ulotka wisi, to przeczytamy, co tutaj się dzieje. A nie, jednak nie, za dużo czytania. No jakaś taka kaplica w sumie wewnętrzna. Dobra, już. Słyszycie, nawigacja do mnie mówi niemieckie ulice z angielskim akcentem. A tu? Co jest? Czy tu można wejść? A! Tu ksiądz siedzi. To jest taki jakby spowiednik, że ja bym powiedział, czy co? A to jest takie oficjalne? Że co? Że tutaj się wchodzi i tu się z księdzem gada przez tą siatkę. A tu co później? Hajs się rozlicza? I nawet grzejnik jest dla klienta. Hehe. Ale zobaczymy, co tu ksiądz ma z tej swojej strony. Co to w ogóle za obraz jest? I to się otwiera? Można, patrzcie. Można otworzyć i powiedzieć: Panie, za dużo pan grzeszysz. Dobra, zamykamy. Możesz iść. Ja też stąd idę. To wystarczy tego. Ale pieczątki nigdzie nie ma. No trudno. No to zrobię pieczątkę u siebie. Dzień następny, witam serdecznie. Dzisiaj 19 czerwiec, środa. Idziemy dalej, wychodzimy z miejsca Kilchberg i kierujemy się do, jak się nazywa ta miejscowość? Morbach. Właśnie, mordę. Do miejscowości Morbach się kierujemy i dzisiaj spanie niby mamy załatwione u jakiegoś księdza ewangelickiego. No w sumie dzwoniłem się z nim wczoraj i jeszcze jeden gdzieś katolicki ksiądz też był w kontakcie. Powiedział, że jakby tam się miało nie udać, to u niego się uda. Także fajnie, że jest nocleg na dziś zabezpieczony. No pogoda nie jest za dobra, w ogóle nie jest dobra, bo czekamy tylko, kiedy jakiś mocniejszy deszcz spadnie, a mamy nadzieję, że nie. Ale z tego, co patrzyłem na radar pogodowy, pogoda typu gówno jest w drodze z nad Francji. Także miejmy nadzieję, że chociaż wąski pasek nas ominie tego wszystkiego, bo nie wyglądało to za dobrze. A dzisiaj 27 km do przejścia. Znaleźliśmy schronienie w takiej oto chacie. Na łeb nie pada, jest spoko, no i czekamy, aż przestanie padać, bo co? Zmoczy nas, ja mam kupę sprzętu, no i nie chcę, żeby to zamokło, także trzeba zrobić przerwę i czekać, aż to dziadostwo przejdzie wszystko. Natrafiliśmy po drodze na coś takiego, taka jakby baszta, i od razu zaciekawiłem się, czy da się tam wejść. A się chyba da. No da się wejść na górę. Ja mam plecak, ale chociaż trochę zobaczę. Nie będę do samej góry tam właził z tym plecakiem. Trzymaj kija w sumie. Nie chce mi się ściągać tego plecaka, cholera. Dobra. Jedno piętro jest. Ale co tam na górze? Nie chce mi się, ale wchodzę. No właśnie. Wiesz co? Powiem ci, że dałoby się. Natalia mówi, czy śpimy tutaj dzisiaj. I balkon też mamy. Okna cały czas otwarte są. Ha! Nie no, naprawdę można w tym miejscu przenocować.
Z braku laku, jak to mówią. No patrzcie, co się dzieje, jakie jest niebo dzisiaj. No tak. Ale sucho jest chociaż. No nie gadaj, że mój człowiek tu idzie. A jednak dotarłaś do mojej tajnej bazy. Chodź, zapraszam na obchód. Na moknący balkon. Spoko, nie? No. Nie ma tutaj za wiele do roboty. Kuchni nie ma, łazienki nie ma. Ale za free 2 miejsca tutaj są, nawet więcej. 4 osoby mogą się położyć i można sobie spokojnie spać, nie? A że ciepło jest na dworze, śpiwory też są, to można zawsze przekimać się. Dobra, spadamy dalej. Cały czas coś tam kropi w ogóle. Patrzcie, w oddali tam jaka mgła jest. Co tam się w ogóle dzieje, nie? Znaki fajnie tutaj niby pokazują drogę. No bo tak, coś wam wytłumaczę. Jak się patrzycie teraz na ten znaczek, no to nie ta strona słoneczna, tylko ta druga, ten dziubek taki wskazuje stronę, w którą macie iść. Ale po drodze, jak tu idziemy, ktoś był taki po prostu leniwy i przykleja te znaczki tak jak mu się chce. No i trzeba patrzeć na mapę, jak się idzie, bo inaczej kaplica. Ja mam buty już tak dosyć solidnie przemoczone. Nie wiem, ile jeszcze wytrwają. A Natalia robi wsparcie, będzie mieszać prochy. A jak twoje nogi przemokły? Buty? Przemokły. No to w sumie nie jestem w tym sam. Mam oboje przemoknięte buty. Często nie jesteśmy w tym samym. A ile gdzieś uszliśmy? Zdychę? Może. Trzeba zobaczyć, ile przeszliśmy. Mi się wydaje, że z 10 km, także jeszcze 15 do celu, ale to tak z głowy. No taki dzień deszczowy, w takie dni też trzeba gdzieś iść. No i co, ale jak będzie gorzej, no to robimy przerwę wtedy. Ogólnie muszę wam powiedzieć, co się wydarzyło, a wydarzyło się w sumie coś ciekawego. Coś, czego już nie mam, ale zacznijmy od początku. Wkurzyłem się, że już mam całe kompletnie buty przemoczone. No w środku już był taki charakterystyczny dźwięk, taki... To znaczy, że jest naprawdę nieciekawie dzieje się w bucie. No i doszedłem do głównej drogi, która jest mniej więcej tutaj. No ale to było kilka kilometrów stąd. Wyszliśmy przez las. Myślę, dobra, ściągam buty, zdjąłem skarpety, założyłem sobie sandały, które mam teraz na nogach. No i spakowałem buty do woreczka. Trzymam je w ręku, no i zatrzymam sobie stopa. Myślę, ktoś przyjedzie, weźmie nas, podwiezie nas, będzie git, nie? Bo w mokrych butach to jest masakra iść. Przez te mocne takie, jeszcze te trawy takie nasiąknięte dużo deszczem, nie? No i co, zatrzymała się babka jakimś Volkswagenem Golfem, podwiozła nas kawałek, gadamy, a ja wrzuciłem swój bagaż łącznie z butami i z kijkiem do bagażnika. Natalia siadła z tyłu. No i tak wysiadam, zbieram się, wysiadamy. Natalia mówi, pomożesz mi wysiąść? Ja mówię, pomogę i chwyciłem torbę i kijek. No i pomogłem Natalii wysiąść i co? I nie wziąłem butów. Moje buty odjechały z panią w chuj, że tak powiem. I nie mam teraz butów, nie mam za bardzo w czym iść, mam tylko sandały. Także, aha, skarpety zostały, dobra informacja, ale i tak są przemoczone. Także nie mam butów i jestem obecnie tak. Dziękuję serdecznie, potrzebuję nowych butów, bo pani chyba raczej się nie wróci. Ja mam więcej szczęścia niż rozumu, kochani. Nie uwierzycie, stoimy, już pogodziłem się ze stratą butów, a tutaj pani nadjechała i się okazuje, że mam bardzo dużo szczęścia. Moje buty w bagażniku. Ja, ganz genau, danke schön. Aber sie stehen schon mal richtig da in die Richtung. Ja, danke. Schön Hund. Ja pierdzielę, patrzcie, buty dojechały. Pani wróciła z butami. Dzięki! Kurde. A już myślałem, że nowe buty będę musiał kupić, a te jeszcze trochę jednak pożyją, panowie i panie. Dzień dobry, ziomeczki, witam dnia kolejnego. Ja wczoraj po akcji z butami już nic nie nagrywałem, a wydarzyło się naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo.
Po tej akcji z butami zdecydowałem, że łapię stopa dalej. Natalia poszła sobie z buta kawałek, a mi udało się zatrzymać ziomeczka w jakimś czerwonym aucie. No i podjechałem, zgarnęliśmy z ziomkiem Natalię. No i gościu miał podwieźć nas do jakiejś najbliższej miejscowości i się pyta, dokąd się wybieramy. A ja mówię, że idziemy do Morbach. A tu nagle koleś wyskakuje z propozycją, to ja was tam zawiozę, nie? I opowiedziałem mu tą historię właśnie, że przemokliśmy w tych trawach, buty mokre, wszystko pływa i w ogóle masakra. No i ten koleś był tak miły, że narzucił sobie kilometrów i nas zawiózł do celu. I na miejsce noclegowe mieliśmy przybyć około godziny 17. I w ogóle jakie jaja, słuchajcie, przybywamy do tego adresu, gdzie miał być nocleg, dzwonimy dzwonkiem, wychodzi jakaś laska, pytam się, czy to ten adres, ona mówi, że tak, ja mówię, że szukam księdza Floriana. Ona mówi, no, że tu księdza Floriana nie ma. Adres mam dobry, ale ksiądz mieszka trochę dalej. Okazało się, że są dwa takie same adresy w tym małym miasteczku, no ale trafiliśmy w końcu na ten drugi, na ten właściwy. Dzwonię dzwonkiem, wychodzi ksiądz i mówi, o, a co wy tutaj tak wcześnie robicie? No i opowiedzieliśmy mu tą historię, dlaczego zjawiliśmy się wcześniej, przez te właśnie deszcze, przez zalanie tych butów i tak dalej, nie? No i ksiądz powiedział, no, ale wasze miejsce noclegowe jeszcze nie jest w sumie gotowe, bo okazało się, że mamy spać u jakiejś kobiety, ale mówi, jak chcecie, to zapraszam was na obiad. No i trafiliśmy do księdza na obiad. Był to właśnie ksiądz, ale ewangelicki. No i pierwszy raz tak naprawdę dowiedziałem się, jaka jest różnica pomiędzy księdzem na przykład ewangelickim a katolickim. Bo nigdy się tym nie interesowałem, nigdy tego nie sprawdzałem, a teraz już wiem, skąd to pochodzi, właśnie od Marcina Lutra, rok 1525. Mniej więcej, bo Luther hajtnął się z byłą zakonnicą i potem tak to zapoczątkowało te wszystkie rodziny pastorów, nie? No i co? I chciałem jeszcze powiedzieć tyle, że ksiądz mówi, słuchajcie, tutaj niedaleko odbywa się spotkanie jakichś babeczek lokalnych i chętnie was tam zabiorę, żebyście opowiedzieli właśnie im jakąś taką historię z waszej tutaj drogi pielgrzymkowej. No i wybraliśmy się, pogadaliśmy sobie chwilę, wziąłem jeszcze laptopa, no i kobiety, takie około 80 wszystkie, zebrały się w kółko, takie graniaste trochę. Ja odpaliłem laptopa i zacząłem pokazywać drogę, którędy szliśmy, filmy właśnie z drona i tak dalej. Bardzo mi się to podobało, fajne w ogóle przeżycie, takie spotkanie. To było jak takie spotkanie w szkole z klasą jakąś, tylko że uczniowie mieli 80 lat, można powiedzieć, nie? Ale bardzo, bardzo to wesoło i poznaliśmy tam właśnie panią, która nas miała przenocować. No i wybraliśmy się do domu tej pani. Pani jeszcze nas w domu fajnie ugościła, zrobiliśmy razem kolację. Ja powiedziałem, że właśnie bardzo lubię gotować i pani mówi, no to czuj się jak u siebie u mnie w kuchni. No i zrobiliśmy kolację, fajną taką sałatkę, przyrządziliśmy razem, bo pani tam mi obrała jabłko i inne tam rzeczy, a ja to wszystko razem mieszałem, doprawiałem i po kolacji jeszcze siedliśmy sobie, żeby porozmawiać. Pani przyniosła wino, otworzyła, pograła nam na pianinie, bo okazało się, że pani też gra w chórze w kościele i bardzo dobrze nagina na klawiszach. No i dzisiaj rano wstaliśmy i zjedliśmy sobie wspólne śniadanie i jeszcze pani nas odwiozła, bo wczoraj zaproponowała wieczorem i dzisiaj pani nas odwiozła do miejscowości Hag, przez którą biegnie właśnie szlak Jakuba, bo ta miejscowość Morbach, w której byliśmy, nie jest dokładnie na szlaku, jest 10 km od szlaku. No i teraz właśnie wyszliśmy całkiem niedawno z tej miejscowości Hag i kierujemy się do następnej na szlaku miejscowości Fel. Dzisiaj mamy tam nocleg, mamy nocleg właśnie gdzieś u księdza. Dzisiaj nocleg bez prysznica, ale mamy kuchnię, z czego się bardzo cieszę i mam nadzieję, że zrobię nam coś pysznego dzisiaj do jedzenia. Kręcimy się po lesie, błąkamy się gdzieś w kółko, ciągle łazimy po jakichś górkach, przez jakieś rzeczki. Ogólnie zgubiliśmy się, jesteśmy w dupie, znaczki źle wskazują. Nie mam ochoty dzisiaj w ogóle iść szlakiem jakubowym i szukam drogi, którą dotrę gdzieś normalnie do jakiegoś miasteczka, bo to, co tu się dzieje, ktokolwiek oznaczał ten szlak, zrypał sprawę. Naprawdę źle. Nie wiem, kto to robił, ale
0 punktów. Za kreatywność. Nic tu nie ma. Nie można normalnie przejść, tylko się można zgubić, nic więcej. I łażenie w kółko po lesie bez sensu. Szkoda czasu tak naprawdę. Ten odcinek, który my teraz idziemy, właśnie z tej miejscowości Hag do miejscowości Fel, nie polecam. Najlepiej omińcie go w pizdu. Trafiliśmy w jakąś miejscówkę do odpoczynku, do grillowania. Miejsce jest dosyć spore, także pewnie tutaj spore grupy się zatrzymują. A więc stąd jest jakiś sposób. O, nawet otwieracz do piwa jest. Stąd musi być jakiś sposób, żeby się gdzieś wydostać, bo tu już jest normalna droga. No i drewno jest też. To tu parę dni można spędzić. Co tu jeszcze mają? Co, na komary się pryskasz? Na kleszcze? A tu jest jakaś chałupa. I chyba nawet kibel mają. Pff. Otwarte? Nie ma spania, otwierać biznes. Turyści przyszli. Dobra, to co? Odpoczniemy sobie chwilę. Napoimy się i pójdziemy w lewo czy w prawo, myślisz, będziemy szli? Bo nawigacja, szczerze mówiąc, kręci się w kółko. Raz idziemy w prawo, ona pokazuje w prawo, później w lewo. Czekaj, tu jest jakiś znak w ogóle. Muszę zobaczyć, dokąd on prowadzi. Jeszcze za krzakiem skubany się schował. Mersbach, 1,5 kilometra. To chyba tam pójdziemy. Cofam się pod górę, bo zostawiłem kija. Zebraliśmy się i tak po prostu poszliśmy i tak jakoś dobrze mi się wyjątkowo szło. Bo zostawiłem kija. Zbliżamy się do miejscówki, gdzie powinien być kij. I co? A jest. No w sumie czemu miałoby go nie być? Tu przecież nikogo nie ma. No został mi się tylko jeden przecież kiedyś tam zgubiłem po drodze, ale tego już nie oddam. Do tego miasteczka w dole właśnie idziemy i stamtąd planujemy się przebijać jakoś dalej. Musimy dotrzeć jakoś gdzieś na szlak z powrotem, a już po godzinie 13 się zrobiło, także mało czasu zostało dzisiaj na wędrowanie. Udało nam się odnaleźć drogę. Jesteśmy z powrotem na szlaku. Miejscowość Grafendorn. I wiem, że tu jest jakaś miejscówka, jakaś restauracja, knajpa jest, gdzie niby mają coś do jedzenia, ale pytanie, czy jest otwarte. Pora lunchu nadejszła i trzeba coś opierdzielić na ciepło. Jest knajpa, otwarte. Co tu mają? Już patrzymy. Mają jakieś wegańskie, pieczoną cukinię, oczywiście wurst, kary. No i co? A co to? Jakiś automat mają nawet, można sobie coś zakupić, jak jest tu zamknięte. To włazimy do środka i sobie coś zamówimy. Proszę Państwa, jest zamknięte. Od 16 dopiero serwują żarcie i nic nie zjemy. Wyciągamy orzechy z torby i tyle możemy zrobić. Słuchajcie, taka sprawa jest. Spotkaliśmy tutaj lokalnie panią, naszą rodaczkę Polkę Sandrę, która robi zakupy tutaj przy lesie. Po prostu idziemy sobie drogą, a pani była tam i cięła krzaki. Patrzymy, rozmawiamy, pytamy się, a tu pani będzie z tego herbatę szykować. Tak jak moja mama. Wszystkie zioła tam zbiera i robi różne specyfiki, leki. Ale fajnie, naprawdę bardzo fajnie, bo to jest naturalne wszystko. Dziękujemy serdecznie pani Sandrze za ugoszczenie nas obiadem. Było naprawdę bardzo pyszne. Jeszcze pani nam wodę dała na drogę, a pani sobie mieszka w takiej oto pięknej okolicy. Dziękujemy raz jeszcze. Kolejna wioska na naszej drodze. Natalia powiedziała, że tu jakaś elita siedzi i czeka na nas po lewej stronie. Trafiliśmy na obiad, kolację w takie miejsce. Bardzo często trafiają nam się jakieś właśnie włoskie knajpy. Czekaj, tam jest wejście gdzieś. Gdzie to moje kochanie jest?
Zrzuciliśmy torby, bo dotarliśmy do miejsca noclegowego właśnie w miejscowości Fel. No i mamy ochotę coś zjeść. Pokażę Wam oczywiście miejsce, gdzie zostajemy, ale to dzisiaj po kolacji. A tu dwóch ziomeczków będzie rozśmieszać gości, jak będą przyłazić. Ale mam ochotę coś zjeść, jestem mega głodny. Wjechała nasza kolacja. Zobaczcie, jaka ogromna pizza dla Natalii. Ja oczywiście tutaj pomogę, już też dostałem ofertę, że mogę zjeść kawałek. A ja mam taki oto makaron i tutaj dwie jakieś takie anteny. Nie wiem po co to dokładnie, chyba żebym lepiej odbierał smaki czy coś w tym stylu. Zajadamy i życzymy oczywiście wszystkim smacznego, jeśli to oglądacie. Wróciliśmy na bazę, a więc pokażę Wam, gdzie dzisiaj śpimy. A śpimy dzisiaj na takiej oto salce przy Kościelnej. Tam jest materac. Za chwilę się będziemy rozkładać. I do dyspozycji mamy kuchnię. Tylko prysznica nie ma tutaj. Także taka kuchnia do dyspozycji. Możemy sobie brać i pić co chcemy. Można oczywiście ugotować sobie jakiś makaron, ale już pojedliśmy dobrze. Natalia już coś tutaj będzie zaraz gotować wodę na coś. No i jest taki jeszcze oto kibel. Nic za to nie płacimy. No ale tego prysznica nie ma. Prysznic będzie jutro. Nie zawsze jest dostępny. I co? I na jutro mamy już nocleg zapewniony. Jutro będziemy w miejscu w Trier. Ziomeczki, to by było dzisiaj na tyle. Zmęczenie widać na mojej twarzy. Jesteśmy mega, ale to mega zmęczeni dzisiejszym dniem. Pogubiliśmy się trochę w lesie. Było bardzo dużo emocji. Znaki nie były bardzo dobrze w lesie poustawiane. No ale cóż, dotarliśmy, jesteśmy. Udało się, że tak powiem. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnych odcinkach, a następny odcinek już będzie z miejscowości Trier. Zostało 60 km do granicy z Francją, ale uwaga, niespodzianka. Z Trier się wybieramy jeszcze w jedno ciekawe miejsce, a mianowicie idziemy do nowego państwa, które jest tuż przy Niemczech. A co to za państwo? Dowiecie się w następnym odcinku. Na razie trzymajcie się i ciao!